Mamy dziś uroczystość Wszystkich Świętych, jednocześnie zaraz potem niedzielę, w której wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Chciałbym przypomnieć naszego współpatrona Luisa Bouillera. Sądzę, że pod koniec życia Bóg oczyścił go z tych jego cech trudnych charakteru. I zasiada teraz razem ze świętymi za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I jako przyjaciel oblubieńca najwyższym kapłanem Jezusem Chrystusem sprawuje liturgię niebiańską. Pewna osoba, która zajrzała na nasz kanał, Anka BR 5995, wyraziła zdziwienie, że odwołujemy się do Luisa Bouillera. Myślała zapewne, że nasz kanał to taki młot na tradycjonalistów. Napisała takie słowa, zacytuję: strzela sobie ksiądz w kolana, wstawiając zdjęcie Luisa Bouillera jako profilowe. Po soborze, gdy rozpoczęto praktyczne wdrażanie reformy liturgicznej, Bouiller był głęboko rozczarowany sposobem, w jaki ją realizowano. W innym wpisie osoba ta twierdzi, że od roku 1968 Louis Bouiller krytykował twórców mszału, nie tylko tych, którzy wprowadzali potem reformę, ale samych twórców, czyli jakby mszał. Nic bardziej błędnego. Jeżeli spojrzy się do kolejnych wydań jego książki poświęconej modlitwie eucharystycznej pod tytułem Eucharystia, wydanej w Polsce, zobaczymy tam ostatni rozdział dodany potem, poświęcony tym modlitwom eucharystycznym z mszału Pawła VI, drugiej, trzeciej, szczególnie, o których on wypowiada się entuzjastycznie i wręcz napisał takie zdanie, zacytuję: równocześnie utrzymanie obecności kanonu rzymskiego, w tym mszale Pawła VI, jest świadectwem ciągłości rozwoju tego, co najistotniejsze w tradycji chrześcijańskiej, w zgodzie z jej pierwotnymi źródłami. To jest ta książka tu na górze, na stronie 415 dostępna. Louis Bouiller patronuje naszemu kanałowi Ta Kawiarnia Liturgistów właśnie dlatego, że nie chcemy wdawać się w bezpłodne polemiki z tymi, którzy negują reformę liturgiczną Soboru. Uznajemy, że reforma jest kolejnym etapem rozwoju tradycji Kościoła i chcemy w naszym kanale poszukiwać dróg jej wcielenia, unikając pospiesznych sądów.